25 stycznia 1959 roku 9 studentów wyruszyło w górską wycieczkę. Nigdy z niej nie wrócili. Zginęli tragicznie w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. W nocy z 1 na 2 lutego półnadzy w panice opuścili swój namiot. Wszyscy zamarzli, a choć nie stwierdzono żadnych śladów walki, część z nich odniosło przerażające obrażenia, których nie jest w stanie wyjaśnić nauka. To nie scenariusz kolejnego amerykańskiego horroru. Ta historia zdarzyła się naprawdę, a dziś powraca w zupełnie nowej formie. Ta mroczna historia miała miejsce w mroźnych górach Uralu, a dziś znana jest jako incydent Diatłowa od nazwiska lidera feralnej grupy. Śmierć 9 osób na przełęczy Diatłowa to prawdopodobnie najbardziej tajemnicza historia XX wieku. Dlaczego wracamy do niej właśnie teraz, po przeszło 50 latach? Temat ten bowiem podjęli polscy twórcy w nowej komputerowej produkcji przygodowej, która właśnie podbija rynek. Zapraszam zatem na wirtualną wycieczkę po Kolatsjakl, Górze Umarłych. Celem wyprawy narciarskiej była góra Otorten. Choć w trasę ruszyli młodzi ludzie, nie brakowało im doświadczenia. Igor Diatłow planował wyprawę do Arktyki, a Siemion Zołotarjew, najstarszy członek grupy, był doświadczonym przewodnikiem. Mimo to grupa nigdy nie dotarła do celu. Wszyscy zginęli na zboczach innego wzniesienia, Kolatsjakl. W języku tamtejszego plemienia Mansów oba szczyty mają nazwy szczególne. Otorten znaczy tyle co nie idź tam, a Kolatsjakl to Góra Umarłych. Co spotkało grupę Diatłowa? Dlaczego rząd ówczesnego Związku Radzieckiego prowadził w tym temacie szeroko zakrojoną kampanię dezinformacyjną? Czy to prawda, że 2 uczestników wyprawy było członkami KGB? Czy prawdą jest, że nad miejscem tragedii i wcześniej, i potem widywano tajemnicze ogniste kule? Czy to przypadek, że dziennikarz badający sprawę zginął w tajemniczym wypadku samochodowym? Pytania mnożą się od przeszło 50 lat. Niestety dotychczas nie padła ani jedna odpowiedź. Spróbujmy w telegraficznym skrócie odtworzyć losy wyprawy. 25 stycznia 10-osobowa ekipa dociera pociągiem do miasta Iwdiel w obwodzie swierdłowskim. 26 stycznia grupa rusza ciężarówką do miejscowości Wiżaj. 27 stycznia ekspedycja rusza w stronę góry Otorten. 28 stycznia rozchorowuje się jeden z uczestników, Juri Judin. Odłącza się od ekipy i wraca do Wiżaju. Nie wie jeszcze, że choroba ratuje mu życie. 31 stycznia grupa wchodzi w obszar wysokogórski. 1 lutego na skutek złej pogody ekipa trafia na zbocze Kolatsjakl, góry, którą pierwotnie miała ominąć. Diatłow postanawia rozbić tu obóz i przeczekać śnieżną burzę. Zapada zmrok i zaczyna się prawdziwy horror. Do 1 lutego niemal wszystko szło zgodnie z planem. I chociaż Judin się rozchorował, a grupa zboczyła ze szlaku, nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Dopiero po zmroku doszło do mrożących krew w żyłach wydarzeń. Rzeczywistość przerosła filmowy horror. Prawdopodobnie w środku nocy dochodzi do niezwykłego wydarzenia, które sprawia, że ekipa wpada w krańcową panikę. Namiot zostaje rozcięty nożem od środka i studenci uciekają zeń w popłochu. Mimo 30-stopniowego mrozu nie dbają nawet o to, by się ubrać. Grupa rozdziela się. Wkrótce wszyscy już nie żyją.
26 lutego ekipa poszukiwawcza odnajduje pierwsze ciała. Na granicy pobliskiego lasu sosnowego ratownicy natykają się na ślady ogniska oraz zwłoki Jurija Kriwoniszczenki i Jurija Doroszenki. Ciała są bose i ubrane jedynie w bieliznę. W drodze powrotnej, w odległości 300 metrów od namiotu, ekipa poszukiwawcza odnajduje w różnych miejscach zwłoki Igora Diatłowa, Rustema Słobodnina i Zinajdy Kołmogorowej. Wszystko wskazuje na to, że ta trójka próbowała wrócić do namiotu. Co z pozostałą czwórką? Jej los nieznany pozostaje przez blisko 2 miesiące. 4 maja w pobliskim Płytkim Jarze odnalezione zostają ich zwłoki. Obrażenia są przerażające. Nikołaj Tibobriniol ma strzaskaną czaszkę. Aleksandr Kolewatow wiele zewnętrznych i wewnętrznych obrażeń. Siemion Zołotariew zmiażdżoną klatkę piersiową. Brakuje mu też oczu. Podobnie zmasakrowana jest również Ludmiła Dubinina. Dodatkowo brakuje jej języka, mięśnia gnykowo-językowego i żuchwowo-gnykowego. Autopsja wykazuje podobno, że Dubinina żyła jeszcze, gdy wyrywano jej części jamy ustnej. Część doniesień potwierdza, iż niektóre ciała są napromieniowane, mają dziwny pomarańczowy kolor skóry i nienaturalnie posiwiałe włosy. Jest wiele teorii próbujących wyjaśnić te wydarzenia. Jedna z nich mówi o lawinie, jednak namiot stał w bezpiecznym miejscu, a pobliskie zbocze było zbyt łagodne, by mogło zagrozić taką ewentualnością. Inna teoria mówi o ataku Mansów. Jednak plemię Mansów żyło z Rosjanami w przyjaźni, a najbliższa wioska tegoż plemienia znajdowała się przeszło 100 km od miejsca zdarzenia. Poza tym autopsja wykazała, że takie obrażenia, jakie odniosło 2 członków wyprawy, wykluczały interwencję człowieka. Badanie wykazało, iż klatki piersiowe zmiażdżone były tak, jak gdyby w tych 2 uderzył rozpędzony samochód. Są i inne teorie zakrawające na fantastykę naukową. Jedna z nich mówi o tajnych eksperymentach wojskowych, inna z kolei o ingerencji UFO. Kolejna jeszcze o tajemniczym, ale naturalnym efekcie infradźwięków. Jeden z naukowców przekonany jest nawet, iż mordercą jest radziecki Yeti. Dowodem na to mają być zdjęcia odnalezione 2 lata temu w archiwum. Zdjęcia wykonane przez grupę Diatłowa. Nie wiem jednak, czy odbitki te są autentyczne. Jedno jest za to pewne. Mianowicie to, że na bazie tej historii polscy twórcy gier komputerowych stworzyli wspaniały, interaktywny horror, dzięki któremu możemy się wirtualnie przenieść w okolice Góry Umarłych i przeprowadzić własne śledztwo. Kolat to gra eksploracyjna, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z przełęczy Diatłowa. Gracz zanurza się w bezkresną, otwartą scenerię nieprzystępnych gór Ural, mając za zadanie odkrycie tajemnicy przerażającego incydentu. Eksploracja na granicy jawy i snu przyniesie kolejne zagadki i zaskakujące zwroty akcji. Za produkcję odpowiada IMGN Pro, polskie niezależne studio deweloperskie. Rodzimym dystrybutorem jest z kolei CDP.pl. Firma wydała wcześniej takie polskie hity jak Wiedźmin 3 czy Zaginięcie Ethana Cartera. Kolat to kolejny tytuł eksportowy potwierdzający niezwykle silną pozycję Polski w świecie gier. Narratorem wersji anglojęzycznej jest sam Sean Bean, kultowy aktor znany z ról w Jamesie Bondzie, Władcy Pierścieni czy Grze o Tron. W polskiej wersji językowej usłyszymy z kolei Andrzeja Chyrę i Mirosława Zbrojewicza. Czy gra odpowie na pytania, które trapią badaczy incydentu Diatłowa od przeszło półwiecza? Tego nie wiem. Zapraszam jednak do sięgnięcia po tytuł, a także po materiały źródłowe, których mnóstwo znajdą Państwo w sieci. A jeśli macie w sobie żyłkę łowców przygód, warto szukać podobnych historii w polskich górach. Jest ich naprawdę wiele.
Pamiętajcie, subskrybujcie Łowców Przygód. Czeka Was jeszcze niejedna podobna historia.